Witamy serdecznie! Podczas naszego pobytu na Śląsku udało nam się zwiedzić kopalnię Guido i w tym filmie pokażemy Wam, ile to kosztowało i jak wyglądało. Na początek trzeba zaznaczyć, że warto ze sobą zabrać bluzę i ubrać się w ciemne kolory, ponieważ na dole możemy się pobrudzić. Jeśli chodzi o zakup biletu, to warto wcześniej zarezerwować je przez internet, ponieważ przyjeżdżając bezpośrednio bez rezerwacji jest opcja, że nie będzie wolnych miejsc lub trzeba będzie długo czekać na wejście. My nie mieliśmy rezerwacji i czekaliśmy godzinkę. Wejścia są grupowe, a ilość osób ograniczona. Bilet normalny kosztuje 65 zł za osobę, a ulgowy to koszt 55 zł. Tuż obok kas biletowych znajduje się sklep z pamiątkami. Znajdziemy tu magnesy po 15 zł, filiżanki lub kubeczki w cenie 25 zł. Kupimy tu także wiadro z węglem za 16 zł lub szyb kopalniany za 45. Dzień dobry, szczęść Boże, słuchajcie, na dole wszyscy się tak witamy, żebyście pamiętali, że jak będą górnicy na dole, to powiadamy im po prostu szczęść Boże, to jest takie nasze dzień dobry. Podczas zbiórki dostaliśmy kaski i wraz z przewodnikiem ruszyliśmy zwiedzać. Na początek zjeżdżamy windą na poziom 320, a przewidziany czas, jaki tu spędzimy, to 2 godziny. Pokażemy Wam odrobinę tego, co czeka na Was na dole i mamy nadzieję, że film ten zachęci Was do odwiedzenia tego miejsca. No i wychodzimy. Szczęść Boże. Witajcie w kopalni Guido. Tak, to moje dzieło. Miałem 25 lat, kiedy ją założyłem. I może troszeczkę nieskromnie nazwałem swoim imieniem. Dawne dzieje. Dokładnie rok 1855. Nazywam się Guido Henkel von Donnersmarck. Moje uszanowanie. W połowie XIX wieku, jeszcze jako hrabia znanej na Śląsku rodziny magnackiej, zacząłem inwestować w prężnie rozwijający się wówczas przemysł. Majątek ojca pomnożyłem wielokrotnie, choć jako 18-latek nie miałem żadnego doświadczenia. W XX wiek wkroczyłem już jako książę. Byłem jedną z najbogatszych osób w całych ówczesnych Niemczech. Kopalnia Guido to unikatowy obiekt turystyczny, w którym można zjechać w podziemia oryginalną windą i na własne oczy przekonać się, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz praca górników. Podczas zwiedzania możemy zobaczyć różne maszyny, eksponaty oraz filmy multimedialne, które przybliżają nam historię tego miejsca. Tak jak wspominałam, na górze znajdował się przenośnik taśmowy, na którym był tak zwany lemierz, czyli taki, można powiedzieć, spychacz, który spychał tak naprawdę węgiel do poszczególnych cel tego magazynu. Oczywiście jak jedna była zapełniona, przesuwał się do kolejnej. Słuchajcie, następnie z boku były otwierane klapy i węgiel był spuszczony na dolny taśmociąg. Dlatego stwierdzili, że zrobimy taki, słuchajcie, zasobnik na węgiel, żeby ten węgiel wsypywać do tego zbiornika i jak te wagoniki puste będą podjeżdżały, to będziemy otwierać z boku te klapy, będziemy to wsypywać na ten dolny taśmociąg i będzie to wsypywane, słuchajcie, do wagoników. No ale sytuacja tak się zmieniła, słuchajcie, diametralnie, że no niestety wagoniki zostały wyparte całkowicie na rzecz samych taśmociągów, słuchajcie. Dzisiaj węgiel transportowany jest tylko taśmociągami bezpośrednio ze ściany aż pod sam szyb. Dlatego stwierdzili, po co nam taki kolos instalować na dole, skoro już wagoników nie mamy, mamy same taśmociągi, to na co nam coś takiego. Dlatego ta maszyna została tutaj, słuchajcie, zwieziona w częściach, poskładana, testowana, no i niestety nigdzie już indziej ją nie zobaczycie, bo to jest jedna, jedyna, to jest prototyp, dokładnie, i prototyp został. Słuchajcie, jak kopalnia doświadczalna skończyła swoją działalność w 1999 roku, powiem Wam tylko tyle, że chcieli spróbować załączyć tą maszynę, no sprawdzić, czy ona może jeszcze działa, czy coś. Najciekawsze było to, że ta maszyna działała. To jest najlepsze. W kopalni na turystów czeka niemal 5 km tras turystycznych w pokopalnianych korytarzach.
W czasie zwiedzania poznajemy techniki wydobycia i zabezpieczania kopalń od XIX wieku do czasów współczesnych. Standardowo główny przekop jest drążony kombajnem chodnikowym, który będziemy widzieć na dalszym etapie naszej wycieczki. Kopiemy w pokładzie węgla, robimy tak zwaną rozcinkę ścianową. Dwa równoległe chodniki są drążone przez ten kombajn, podścianowy, nadścianowy, a następnie jest to łączone tak zwaną przecinką, gdzie jest wstawiany komplet ścianowy. Kombajn, przenośnik zgrzewowy, obudowa, słuchajcie, zmechanizowana. Kombajn robi skrap, wszystko spada na przenośnik zgrzewowy, obudowa się rabuje w dół i następnie przesuwa do przodu wszystko bliżej calizny węglowej. Z tyłu co nam się robi? Wszystko nam się, słuchajcie, zawala, czyli pracujemy na tak zwany zawał, czyli skały nam się, słuchajcie, równomiernie zawalają. Kiedyś pracowano na tak zwaną podsadzkę, czyli ten kamień, który był wydrążony przez kombajn, po prostu to było mielone i pod dużym ciśnieniem, słuchajcie, wtłaczane w tą pustkę, gdzie został wybrany węgiel. Ze względu na to, że z czasem zrobił to się drogi szpas, wiadomo, kwotowy, odeszli od tego, dlatego dzisiaj się pracuje wszędzie na tak zwany zawał, dlatego standardowo na Górnym Śląsku co mamy? Górki, pagórki, czyli szkody górnicze. Oczywiście to były drewniane stojaki, to były obudowy, które zabudowywane były w takich pokładach właśnie, gdzie był wydobywany węgiel. Oczywiście to był co? Alarm dla górników, albowiem tak naprawdę te drewno, słuchajcie, godało do tych górników. A w jaki sposób? Słuchajcie, górotwór no niestety nie lubi pustek, więc standardowo ciśnie w dół. Więc jak on cisnął w dół, tak naprawdę ten górotwór, to te drewno zaczęło trzeszczeć, zgrzytać, piszczeć. Więc ci górnicy wiedzieli, że słuchajcie, coś się dzieje. No nie mieli dyspozytora, nie mieli systemu głośno mówiącego, żeby go mógł powiadomić, tak, ktoś, że coś się dzieje. Nie, oni nasłuchiwali gotki, słuchajcie, drewna. Oczywiście od XIX wieku jest taka tradycja, że w górnictwie się nie śpiewało i nie gwizdło. A czym? Bo się właśnie nasłuchiwało te gotki, słuchajcie, drewna w rzeczywistości. I do dnia dzisiejszego ta tradycja została tak naprawdę w górnictwie. Co my tak naprawdę w pokładzie węgla, tak żeście tam widzieli. Oczywiście, słuchajcie, XIX wiek to w rzeczywistości to są te dwa narzędzia, tak szczerze powiedziawszy. To był ten kombajn XIX-wieczny, ja się zawsze z tego śmieję. Tak naprawdę te dwa narzędzia każdy z was dzisiaj ma na kasku, bo to nic innego jak herb górniczy, czyli kufla, słuchajcie. W rzeczywistości perlik i żelazko. W rzeczywistości w tym XIX wieku, powiem tak, pracowały całe rodziny. Chłopy, baby i dzieci, tak naprawdę. Dzieci, które miały 9 lat, pracowały po 10 godzin, a dzieci, które miały 14 lat, były traktowane jak dorosłe, czyli po 12 godzin, standardowo. Zwiedzanie kopalni to nie tylko tradycyjna wycieczka. Istnieje tu możliwość wcielenia się w prawdziwego górnika i wykonania pod opieką fachowca szeregu prac górniczych. Dodatkowo w kopalni organizowane są wydarzenia kulturalne, konferencje, spotkania czy eventy. Znajduje się tu także najniżej położony pub w całej Europie. My jednak tym razem zwiedzamy kopalnię tylko pod okiem przewodnika i mamy możliwość słuchania ciekawostek o tym miejscu i o górnictwie. Tu mamy typowy tak zwany przyścianowy, a tu jest typowy pancerz, słuchajcie, ścianowy, dokładnie ten, który odbiera nam węgiel bezpośrednio, słuchajcie, ze ściany. Oczywiście my za chwileczkę przejdziemy przez ta ściana na drugą stronę, ale chciałam wam powiedzieć, że będziecie tu widzieć 3 maszyny. Tak naprawdę na samym początku to jest głowica do struga, która tak naprawdę w większości strugo węgiel, ale to jest stosowane gdzieś, gdzie są tak zwane miękkie węgle, czyli na przykład na kopalni Bogdanka. Następnie będzie kombajn jednobębnowy, łańcuchowy. Już nigdzie nie stosuje się takich kombajnów, oraz wrębiarka. Wrębiarka wygląda, jak można powiedzieć, jako przysłowiowa piła do cięcia drzewa i noszą na nutnie węgiel, słuchajcie, od dołu. Tak naprawdę tu będziecie słyszeć odgłosy, ale zapraszamy na park maszyn, na szkolnia Królowa Luiza. Tamte maszyny wszystkie zobaczycie w ruchu, bo one tam pracują, wiecie, tak naprawdę. Górnicy często, aby rozpocząć swoją pracę, musieli przedostać się 5 lub 6 kilometrów wraz z materiałami i narzędziami do swojego stanowiska. Byłoby to bardzo trudne, gdyby pokonywali tę trasę pieszo. Dlatego korzystali z kolejek spalinowych, dzięki którym mogli dojechać na miejsce. Podczas zwiedzania kopalni my również mamy okazję przejechać się kolejką. Nasz odcinek jest znacznie krótszy, ale i tak jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Jest to jedyna tego typu podwieszana kolejka
udostępniona dla turystów. Po przejechaniu krótkiego dystansu wraz z przewodnikiem podążamy dalej tunelami, aby odkrywać kolejne ciekawostki. Słuchajcie, tak naprawdę maszyna, którą tu widzieliście ją tam wcześniej na telewizorze, czyli to jest kombajn chodnikowy, jak sama nazwa mówi, drąży nam co? Chodniki, słuchajcie. Wszelakie chodniki w kopalni są drążone przy użyciu tej maszyny, zarówno drążą w skale, jak i we węglu. Jak sama nazwa mówi, Alpina AM50. Powiem Wam tak, że w ciągu 1 godziny tak naprawdę ta maszyna potrafi urobić około 80 m3. A powiem Wam tak, że czemu nazwa Alpina, albowiem tak naprawdę maszyna została wymyślona przez Austriaków, słuchajcie, tak naprawdę. Austriacy w rzeczywistości, słuchajcie, wymyślili ta maszyna i wszelkie tunele, które były drążone w Alpach, państwem autostrady, były drążone za pomocą tej maszyny. Polacy przywieźli w latach 70. ta maszyna do Polski i stwierdzili, może ona nam się przyda w górnictwie. Jak ją przywieźli w latach 70. do dnia dzisiejszego, ta maszyna, słuchajcie, funkcjonuje na każdej kopalni. Tu już mamy co? Kombajn ścianowy, dokładnie, słuchajcie, to co urabia te nasze czarne złoto tak naprawdę, czyli kompleks ścianowy. Standardowo kombajn dwuorganowy, przenośnik zgrzebłowy, czyli z ogromnym łańcuchem, z grzebłami oraz to obudowa, słuchajcie, zmechanizowana. To co widzieliście też tam na filmie, jak ten kombajn, słuchajcie, robił skrap. Dokładnie, to jest tak zwana, słuchajcie, ta obudowa zmechanizowana nazywana sekcja. Czemu sekcja? Albowiem jedna sekcja, słuchajcie, ma 1,5 metra szerokości. Jedna. Jak ściana ma 200-250 metrów długości, która jest urabiana, tych sekcji musi być rozstawione na całej takiej długości, słuchajcie, ściany. Czyli jak mamy 1,5 metra, 200 metrów, to wiadomo, tych sekcji musi być tyle rozstawionych. Ona nam zabezpiecza, słuchajcie, strop, jak i zarówno spąk, ale też pomaga przede wszystkim ta sekcja w czym? Widzieliście, w przesuwaniu tak naprawdę czego? Tego przenośnika zgrzebowego oraz kombajnu bliżej calizny węglowej. Kiedy kombajn ma około, organ urabiający z kombajnu ma 80 cm szerokości, on się nam, słuchajcie, wrębia w tą caliznę węglową na 80 cm. Dlatego ten siłownik, który jest tu na dole, tak naprawdę trzeci, bo tu widzicie dwa, które pomagają obniżać się tak naprawdę, a ten trzeci pomaga nam w czym? W przesuwaniu, słuchajcie, tego przenośnika zgrzebowego i kombajnu bliżej calizny węglowej. I on nam się tak naprawdę też rozsuwa na szerokość w rzeczywistości, słuchajcie, tego organu urabiającego, czyli tych 80 cm. Bo tak naprawdę jak to w rzeczywistości wygląda? Pierwszy organ zawsze jest u góry, a dolny jest na dole. Ten, który na górze jedzie, tak naprawdę on nam się wrębia w tą caliznę węglową i urabia ten węgiel, a tak naprawdę dolny to zgarnia to, co górny nie zebrał, tak w rzeczywistości i narzuca ten węgiel, słuchajcie, z tej ścieżki między calizną węglową a przenośnikiem zgrzebowym na przenośnik zgrzebowy. Można powiedzieć, że on czyści tak naprawdę ten dolny, tą ścieżkę, żeby można było później przesunąć, słuchajcie, ten przenośnik zgrzebowy bliżej calizny węglowej. Oczywiście, jak zrobimy skrap, no trzeba się przesunąć, czyli obudowa nam się rabuje w dół, rozsuwa do przodu i słuchajcie, na nowo zabudowywuje. Ta akurat Glinik 08220 pracuje od 80 cm do 2 metrów, słuchajcie, 20. No ale są pokłady, które są o wiele wyższe, więc w tym momencie są też, wiadomo, od razu przystosowane sekcje specjalnie do takiej wysokości, czyli mają większą możliwość działania w rzeczywistości. Słuchajcie, tak jak Wam wspominałam, 67 rok, działalność kopalnia doświadczalna. I tak jak Wam powiem, no, maszyny, które są za moimi plecami, też testowali tutaj. Dokładnie holmanki, czyli typowe wiertnice, słuchajcie, do skał oraz walent, czyli do wiercenia wiertarka w węglu.
tu musiały też swoje testy przejść. Powiem wam tak, jak zaczynali, byli na początku te komory. Wywiercili tyle dziur w ramach tej kopalni doświadczalnej, że zrobili nam, słuchajcie, taką komora ogromną. No widzicie, ile tam jest jeszcze dziur, już się zawsze śmieję, że to wygląda jakby ser szwajcarski, tak naprawdę ta ściana. Tak naprawdę te holmanki, one są bardzo ciężkie. One ważą 16 kg, więc taki górnik jak ma pracować ileś tam godzin i wiercić takie dziury, no to by miał, powiem brzydko, wyrąbane całe barki, dlatego one są na tak zwanych stojakach, które im pomagały tak naprawdę w wierceniu tych otworów strzałowych w tej skale, ale nie tylko po to, żeby strzałowych, żeby włożyć, przepraszam, materiał wybuchowy, ale tak naprawdę wiecie co? Robi się otwory, żeby sprawdzić tak naprawdę, czy za skałami nam się nie zbiera woda, słuchajcie. Tak, albowiem tak zwane zbiorniki wodne często w tych skałach się tworzą. A druga sprawa, wyprzedzające, słuchajcie, otwory, wyprzedzające ze względu na to, że się sprawdza, gdzie te pokłady węgla tak naprawdę, słuchajcie, uciekły. Słuchajcie, specjalnie się tu zatrzymia na chwileczkę, żeby wam coś pokazać. Tak naprawdę popatrzcie, świeca wam, jak wygląda typowy układ pokładów węgla między skałami w rzeczywistości. Skała, a tu macie typowy pokład węgla, jak on w rzeczywistości, słuchajcie, idzie. Tu ma akurat ten ma jakieś za 30-40 cm i jak on typowo schodzi, czyli schodzi coraz bardziej, słuchajcie, w dół. Jak się obrócicie w drugą stronę, macie ten sam pokład węgla, on jest tak samo, słuchajcie, z drugiej strony. Symetrycznie, no my tak naprawdę przecięli tym wyrowiskiem, tym było płat węgla w rzeczywistości. Rozpiera duma, że kopalnia, którą kiedyś założyłem, przeobraziła się w miejsce pełne życia, promowania kultury i tradycji górniczych. Kiedyś wydobywaliśmy tutaj węgiel, później testowano tu urządzenia górnicze, a dzisiaj to wy piszecie kolejne rozdziały historii tego miejsca. Ta chybiona inwestycja, bo tak niektórzy złośliwie ją nazywali, jest dziś perłą turystyki poprzemysłowej, znaną w całej Europie. To cieszy. Ślady mojej działalności znajdziecie też w wielu innych miejscach. Kojarzycie bramę wejściową do zoo w Parku Śląskim? To pozostałość po małym Wersalu, czyli moim pałacu w Świetlańcu. Wybudowałem go dla swojej przyszłej żony, Blanki de Paiva. Ależ byłem wtedy zakochany. Miało się ten rozmach. Choć kopalnię Guido swego czasu sprzedałem, duch mojej przedsiębiorczości w tym miejscu nie zginął. Muzeum Górnictwa Węglowego działa tu z pełną mocą na każdym poziomie. Na listę miejsc do zwiedzenia koniecznie dopiszcie podziemia sztolni Królowa Luiza. Warto tam zawitać. A teraz nie zapomnijcie zajrzeć do podziemnego pubu. Polecam kraftowe piwo Guido w duecie ze Schnittą. Po całym zwiedzaniu mieliśmy do wyboru albo wyjazd teraz o 14:15 lub kolejny o 14:45, więc byłoby dodatkowe pół godzinki tutaj, które moglibyśmy spędzić na przykład w barze. My postanowiliśmy wyjechać od razu i teraz kierujemy się już do szybu, do windy i będziemy wyjeżdżać na powierzchnię, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału.